Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego w nowym roku, kochani. Bądźcie przede wszystkim zdrowi, a resztę to wiadomo, już musicie sami kombinować. Wracam dzisiaj do Was z bardzo fajnym przepisem, idealnym na właśnie taką pogodę, jaką teraz mamy, czyli jest zimno, potrzebujemy zjeść coś ciepłego, żeby się tak rozgrzać porządnie. Będziemy dzisiaj robić razem japoński kociołek nabe. To będzie takie nabe na bazie miso. Oczywiście najlepiej takie nabe robić w takim garnuszku, ale ja dzisiaj osobiście będę robiła po prostu w zwykłym garnku, takim ceramicznym, czerwonym, którym znacie już z mojego kanału. Mam u siebie taki właśnie kociołek nabe, ale on tak naprawdę nadaje się tak na maks 2 osoby. Nas jest troszkę więcej, więc potrzebujemy większą porcję, a myślę, że większość z Was również będzie gotowała w zwykłym garnku, więc żadnego fopatu dzisiaj nie będzie. Oczywiście będę Wam mówić krok po kroku, co dodaję i w jakich ilościach. Dodam tylko, że tak naprawdę do takiego kociołka nabe to możecie dodać właściwie wszystko to, co lubicie. Może to być kociołek, który jest tylko z warzyw, może być dowolne mięso dodane. Najszybciej będzie się oczywiście robił kurczak. Ja dzisiaj będę robiła klopsiki do nabe. Mam tutaj mielone mięso z indyka, z którego za chwileczkę zrobimy klopsiki. Ja mam tutaj 400 gramów właśnie mięsa mielonego z indyka. I teraz tutaj dodam 1,5 łyżki skrobi ziemniaczanej. Możecie dodać też skrobię kukurydzianą. Ona tak ładnie zwiąże to mięso. Mam tutaj starty imbir i czosnek. Imbiru mam około 3 cm i 1 duży ząbek czosnku. Nabe ma to do siebie, że wszystkie składniki, które razem tam się ze sobą gotują, oddają smak do bulionu i też właśnie czosnek i imbir też nam się delikatnie przedostanie podczas gotowania do wywaru. I dodam też jajo jedno. Zobaczcie, od razu nam się zrobiło trochę więcej miejsca. Troszkę oleju sezamowego, nie za dużo, żeby nie zdominował. On jest dosyć silny, więc w smaku, więc nie chcę tutaj przesadzić. Tak, około pół łyżeczki dla aromatu. No i żeby dodać jakiś słony składnik, to ja tutaj kilka kropli sosu sojowego dodaję. Też tak mniej więcej tyle, ile dodałam oleju sezamowego. I teraz będę musiała to wszystko razem ze sobą wymieszać. W Japonii robią to przy pomocy pałeczek, ale tak, macie rację, jeszcze nie opanowałam aż tak dobrze obsługi pałeczek, więc sobie tutaj będę radzić przy pomocy widelca. I jak już wymieszam na taką jednolitą masę, to powrócę do Was. Jeśli ktoś z Was obstawiał, że poza planem wsadzę tam łapę i wymieszam, to miał rację w 100%. Najlepiej wymieszać taką masę po prostu przy pomocy dłoni. Najlepiej wszystko się razem połączy, ale chciałam Wam zaoszczędzić tego wspaniałego widoku. Tutaj mam olej rzepakowy i sobie teraz muszę dłonie pokryć właśnie olejem i nabierać takie niezbyt duże porcje. I właśnie jak mamy tak dłonie smarowane olejem, to łatwiej nam po prostu kulać te klopsiki. Jest szansa, że po prostu będą fajnie się odklejać od dłoni. Nie powiem Wam, ile mi wyjdzie tych klopsików, bo nie wiem. Zobaczymy, jak już je wszystkie ukulam, to do Was powracam. Najlepiej sobie tak delikatnie ugniatajcie i przerzucajcie do drugiej łapki
I kochani, jeśli dobrze liczę, to wyszło mi 14 klopsików, każdy w innym rozmiarze, ale kto by się przejmował. I teraz, kochani, nie pozostaje nam nic innego, jak wszystkie składniki umieścić w garnku i zalać dasi, więc zabieramy się już do tej czynności. Mój garnuszek staruszek jest już gotowy do misji i na początek dodamy klopsiki. Zobaczymy, jak one nam się tutaj ładnie poukładają. Klopsiki już mamy i teraz będę dodawać kolejne składniki. Oczywiście w oryginalnych przepisach będą to grzyby shiitake, ale ja dzisiaj zrobiłam trochę ukłon w Waszą stronę, ponieważ wiem, że w niektórych miejscowościach jest problem, żeby zakupić takie azjatyckie składniki, więc dzisiaj będziemy dodawać pieczarki brązowe. Ale docencie, kochani, zobaczcie, jak się postarałam. Tutaj ładnie wycięłam wzorek, żeby było tak bliżej oryginału. Według mnie bardzo niedoceniony składnik w kuchni, czyli kapusta. Kapusta jest cudowna. Ona, jak się tak troszeczkę rozgotuje, to będzie słodziutka. Ja sobie tutaj takie części nie za małe. Ja lubię kapustę, więc nie żałuję. I teraz tak naprzemiennie tutaj z porem. Ja dodaję zarówno tą część zieloną, jak i tą taką jaśniejszą. W opisie filmu będziecie mieli dokładne ilości. Zerknijcie sobie jak zawsze. Zobaczymy, ile mi się tutaj jeszcze zmieści. Też jeszcze musi tutaj tofu nam się znaleźć. Ja uwielbiam tofu takie właśnie zwarte. Ono naprawdę, jak nabierze smaku tych wszystkich pyszności, zarówno tego aromatu klopsików, jak i tych wszystkich aromatów właśnie od kapusty, od pora, od pieczarki, to będzie przepyszne. Ja mam tutaj nieco ponad litr dasi i będę tak tutaj delikatnie wlewać. Oczywiście już rozlewam, ale nie szkodzi, zaraz sobie tutaj posprzątam. Na tym etapie, kochani, ja jeszcze nie dodaję miso. Miso dodamy tak na 10 minut przed zakończeniem przygotowywania. Przykryję, za chwileczkę tutaj najpierw odpalę na pełną moc, a później jak nam zacznie się wszystko ładnie już gotować, to trzeba zmniejszyć temperaturę pod garnkiem na taką minimalną, żeby to tylko leciutko tam pyrkotało i będę wszystko ze sobą gotować przez pół godziny, także widzimy się za ten czas. No i spójrzmy, jak tam sytuacja na froncie się przedstawia. Całkiem fajnie się przedstawia. Ubiorę sobie troszeczkę bulionu do miseczki, żeby mi było łatwiej rozprowadzić miso. Ja będę dzisiaj korzystać z tego miso. Kupiłam w sklepie w Japonii centralnej, polecam. Mają bardzo dobre produkty japońskie. Dodaję taką sporą łychę. Delikatnie tutaj trzeba połączyć z bulionem, żeby właśnie później taką mieszankę dodać do garnka. I teraz dodam mirin, 1 łyżkę, olej sezamowy, kochani, tak 1 łyżeczkę i tu mam soju sos
też dodam 1 łyżkę. Ja spróbowałam już tego wywaru, który tutaj sobie oddzieliłam do wymieszania tych składników i muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo smaczny, bo jest taki pełny umami i właśnie o to nam chodziło. No i wlewamy. Troszkę tutaj robię jeszcze miejsce, bo dodam sobie taki składnik, który ja bardzo lubię. Dodamy takie kostki mochi. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest już taki składnik naprawdę mocno opcjonalny, ale tak jak wspominałam w tym sklepie, gdzie ja często robię zakupy w Japonii Centralnej, film nie jest sponsorowany, żeby było jasne. Ja po prostu polecam dobre miejsca, gdzie możecie się zaopatrzyć w oryginalne produkty. To takie kostki kirimochi znajdziecie. Ja sobie, kochani, teraz tutaj spróbuję, czy jeszcze coś nam brakuje. Absolutnie nic nam nie brakuje, bo jest idealny na słoność. I tak jak wspomniałam, jeszcze 10 minut po dodaniu miso i będzie można już się delektować. Moja córa dostanie właśnie takim donabe, ale jeszcze troszkę świeżej dymki. Tu jest wszystko, jest i mochi w tym miejscu tutaj, jest tofu, są kropsiki, jest kapusta, jest pieczarka, jest wszystko. Jeśli komuś jest troszeczkę za mało tylko takiego wywaru razem z kropsikami, tofu i tymi innymi dodatkami, to sobie można oczywiście jeszcze dogotować ryż, ale my dzisiaj będziemy tylko zajadać w tej postaci. Życzę Wam wszystkiego dobrego, smacznego. Zachęcam Was do subskrybowania, do komentowania. Odwiedzajcie mój profil na Instagramie Przygody Gabi. A ja oczywiście, jak zwykle, zapraszam na kolejny film. Cześć!